W Japonii leży wyspa Ikeshima. Nazywana jest japońskim Czarnobylem. Miejsce, które kiedyś tętniło życiem, a dziś natura powoli odzyskuje każdy skrawek ziemi. Bloki mieszkalne, szkoła, place zabaw. Wszystko zostało opuszczone, jakby ludzie odeszli w jednej chwili. W deszczu, w ciszy stanąłem na tej wyspie widmo, gdzie czas się zatrzymał. Zapraszam Cię na fascynującą podróż w głąb przemijania, naszej ulotnej obecności na planecie, która poradzi sobie bez nas. Ale czy my, ludzie, potrafimy zaakceptować, że jesteśmy tu tylko na chwilę? Podróż na Ikeshimę zaczyna się od samotnego rejsu. Wsiadam na prom jako jeden z kilku zaledwie pasażerów w ten deszczowy dzień. Chyba 63 sekundy byliśmy przy cumowaniu i już odpływamy. Wiatr wieje chłodno, a krople deszczu rozbijają się o pokład. Patrzę na morze, które zdaje się tak spokojne, a jednak skrywa wiele tajemnic. Zastanawiam się, co tak naprawdę kryje ta wyspa. Jak zagląda życie w miejscu, które nazywane jest japońskim Czarnobylem. Czy to tylko opuszczone budynki, czy też echo ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali? Prom sunie powoli przez mgłę, a na horyzoncie zaczyna majaczyć zarys Ikeshimy. Jak to jest mieszkać na wyspie, gdzie każdy krok przypomina o minionych czasach? Dlaczego ci, którzy mogli odejść, zostali? Czy to lojalność wobec domu, czy niemożność pożegnania się z przeszłością? Samotność na promie daje czas na refleksję. Ta cisza, przerywana jedynie szumem silnika i odgłosem deszczu, jest jak zapowiedź tego, co czeka mnie na wyspie. Czy to miejsce rzeczywiście jest opuszczone? A może kryje w sobie życie, którego na pierwszy rzut oka nie widać? Płynę dalej, próbując wyobrazić sobie, co znajdę, gdy wreszcie postawię stopę na tym skrawku ziemi, który natura powoli odbiera człowiekowi. Okej, trzeba zabrać plecak. Nie wiem, czy to 15 minut trwała ta cała podróż. Już widzę wyspę, bo jak będzie tylko 60 sekund na wyładowanie się z towarem, to lepiej wziąć plecak. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów z patronite.pl. To dzięki Wam mogę odkrywać takie miejsca jak Ikeshima i dzielić się ich historią. Dziękuję, że jesteście częścią tej podróży. Pięknie się zakręciłem. Myślałem, że tymi samymi drzwiami się wysiada, co się wsiada. A to tutaj, sorry. A to po prostu z drugiej strony. Nie wysiadłbym. Arigato. Ale faza. Musiałem sprawdzić na mapie, czy to rzeczywiście jest ta wyspa. Kiedyś miałem taką sytuację, byłem z rodziną na Malediwach i tak się zakręciłem, że wysiedliśmy jedną wyspę za wcześnie i nie chciałem tego, bazując na tym doświadczeniu, nie chciałem tego tutaj też doświadczyć, bo byłbym na innej wyspie. No, mam namiot i wszystko, więc jakoś bym dobę przetrwał. Ale jakby czekałem, aż się boczna burta otworzy, a się otworzyła tylnia. Od 24 lat ta kopalnia węgla nie działa. Jest opuszczona. Spędzimy dzisiaj tutaj nockę. Miało nie padać, statek odpływa. Zostaję tu co najmniej do jutra, do 8 rano. Muszę przemyśleć sprawę, bo o 8:30 jest jedyny, znaczy inaczej, o 8:30 i o 15:30 jest prom, więc przemyślimy na spokojnie. Obiektywy mokre. Tutaj może troszeczkę schronienia od tego zacinającego deszczu z wiaterkiem. No jest coraz gorzej. Trzeba tu jakiś pustostan znaleźć. Tak myślę, chwilę się schronić i przemyśleć, co dalej. Dobra, atakujemy. Mieszka tu podobno 100 osób, czy ile? Może kogoś się zapytamy, kto tu
mieszka. Jest jakaś antena satelitarna, wygląda na nowo. Dosyć. Jest chwilowa taka walka trochę z czasem, bo do zachodu jest 3,5 godziny. Dzisiaj dronem tu na pewno nie polatam. Mam nadzieję, że jutro się rozpogodzi, żeby go użyć. A jak nie, no to trzeba będzie dłużej zostać. Mi się tu podoba, jest ekscytacja. Ciekaw jestem, czy jest zasięg w ogóle tutaj komórkowy. Chwilę przeczekam tutaj na tej klatce, ale będę musiał zrobić jakiś progres i to w miarę szybko, bo nie zanosi się na poprawę pogody. Wieje, pada, zarzuca tym deszczem, tak? Szybko nabrałem gdzieś wody, ale gdzieś około 700 metrów w tamtą stronę są opuszczone domy, bloki. Te są zamieszkałe, albo przynajmniej są zamknięte, bo próbowałem otworzyć delikatnie, bo zobaczyłem przez dziurę, że tam nikt nie mieszka, ale mieszkania są de facto zamknięte na zamki, więc nie będę tu skakał w tych kilku blokach, zaraz przy przystani. Pójdę tam w głąb. No za 3 godziny zaczyna się robić ciemno, więc powinienem kemping, biwak rozłożyć dosyć wcześniej. Zawsze można się przespać na klatce. Tutaj sucho. Spałem już w Bejrucie. Woda zawiewa z nadmorza, ale już chyba przestało padać. Wyjdziemy, sprawdzimy. Tak, przestało nawet padać. Tylko niesamowite fale tej mrzawki z nadmorza są tutaj przyciągane. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby teraz tam iść. A tu jest kocur. O. Cześć, koteł. Cześć. A tam drugi. Mistrzowie Zen. Zobaczcie, tutaj nikt nie mieszka. To jest wszystko pozamykane. No. Nikt kompletnie. Mamy tam iść. Chyba tam tańczą, nie wiem. Ktoś tam jest. Na pewno są zainteresowani, co ja tu robię. Tylko w japońskiej kulturze jest takie coś, że się nikt nie pyta, bo to uznawane jest za niegrzeczne, co pan, pani tu robi. Tylko są bardzo uprzejmi, jak się człowiek w końcu zapyta. Wtedy ta gościnność i taka pomoc po prostu ludzka jest niebywała. Ja się przynajmniej spotkałem z takimi właśnie. Dobra, idziemy, bo trochę już przestało wiać. Walimy. Nie ma co tutaj czekać. Nie jesteśmy z cukru. Nie łamać jakichś zasad. Słychać jakieś odgłosy. Ktoś tam pracuje. Tak, pomimo, że jest niedziela, ale chyba tam ktoś rozcina ten metal. Pewnie tutaj jest dużo takich możliwości scrapyardu, czyli złom. No zobaczcie na to. Tam jest nawet jakaś ciężarówka. Może zrobimy zbliżenie. Tak. Ktoś tam pracuje. Zobaczymy tutaj. Się raczej po tym chyba nie będziemy kręcić, bo to wygląda, jakby miało się zawalić, ale robi wrażenie. Kopalnia na Ikeshimie była sercem wyspy. Każdego dnia tysiące ludzi zjeżdżało pod ziemię, mierząc się z ciemnością, wilgocią i niebezpieczeństwem. Eksplozje metanu, osuwiska, pyły węglowe. Wszystko to było wpisane w ich codzienność. A jednak byli dumni, bo ich praca budowała przyszłość dla rodzin, dla kraju. Na powierzchni życie toczyło się w rytmie górniczej społeczności. W blokach mieszkały rodziny, dzieci biegały po podwórkach, a na festiwalach wszyscy razem świętowali. Wspólnota była tym, co pozwalało przetrwać trud codzienności. Ale lata 90. przyniosły koniec. Węgiel przestał być potrzebny, a kopalnia zamilkła. Ludzie zaczęli opuszczać wyspę, choć niektórzy zostali, z braku wyboru lub z przywiązania do tego miejsca. Dziś patrzę na te puste szyby i ruiny budynków, powoli pochłaniane przez roślinność. To miejsce opowiada historię poświęcenia, przemijania i tego, jak natura nieubłaganie odbiera to, co ludzie stworzyli. Wszystko wygląda, jakby się miało zaraz zawalić.
O, jedzie nawet auto jakieś. Pomachamy chyba. Kończyła. Jest ślimaczek. Ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. No, zjadłem takich, kurczę, pierożków ruskich. No ale ciebie nie będę jadł. Nie wiem, czy tu będziemy bijać. Zaraz popatrzę na mapę. Chętnie to bym zrzucił ten plecak i po prostu pochodził gdzieś. Tutaj chyba nie wolno wchodzić. Tak, nie wolno wchodzić. Zakaz jest. Jest gołąb. Cześć, gołąbek. Cześć, dobrze cię widzieć. Przyjdź później, to coś skubniesz ode mnie. O, są tam jakieś bloki. Są. Tam idziemy. Nie no, ja tu zostanę na pewno. Tylko tu chyba ktoś mieszka. No nie chciałbym komuś uprzykrzać życia. Tamte bloki mnie ciekawią. Chociaż wszędzie jest prąd doprowadzony, widzę. Tam jakaś osoba na horyzoncie. Tutaj nie wolno wchodzić na ten teren kopalni. Zakaz. Chłopka przekreślonego rozumiem doskonale. Tutaj tak samo. Nie wolno. Ghost Town. Ale jest skrzynka chyba nawet na listy tam pomarańczowa. Można kartkę stąd wysłać. Tylko ja nie mam kartki. Dzisiaj niedziela, to tu pozamykane. Nie wiem w ogóle co to za urzędy. Tu jest japońska poczta. No niebywałe. Takie odległe miejsce. I działa. A tutaj co się dzieje? Drzwi zabarykadowane. Tu można luknąć. Jest trochę historii tutaj. Co to jakieś żarówki? Free tennis? Katalogi? Sala jakaś balowa? Restauracja może? Tak to wygląda. Ale wszędzie są chyba zamki. Chyba tak. Sprawdzimy. Patrzymy co tu się dzieje, ale pewnie zamknięte. Mam koło. Mur beton. Tutaj też jest dziura. Można zaglądnąć. Tu się wszystko generalnie wali. Są jakieś talerze. Domofon. Łazienka tu była. Tak, umywalka. To wygląda jak jakiś hotel chyba nawet. Może. No to wszystko działa. To jest chyba dzisiaj zamknięte. Pewnie tak. Check-in, check-out. Ale my idziemy w głąb. My przyjechaliśmy tutaj spać w hotelu, który był swego czasu jakimś urzędem. Światła tu są. Droga jednokierunkowa, pewnie jeden pas. Zielone światło się pali. Na horyzoncie fantastyczne widoki. To jest Japonia. Opuszczona wyspa, prawie kompletnie, ale światła działają i się palą. Jest przejście dla pieszych. A to nie chodziło o zwężenie, tylko o to, że tu ktoś przechodzi przez ulicę. Szkoła na Ikeshimie. Kiedyś to miejsce pełne śmiechu i dziecięcych głosów. Dziś stoi w ciszy, której nie przerwie już dźwięk dzwonka. Sale lekcyjne, w których uczono przyszłe pokolenia, teraz porastają mchem, a tablice, na których pisano równania, pokrywają kurz i czas. Czy ktoś jeszcze pamięta te chwile? Dzieci biegające po korytarzach, nauczycieli, którzy wierzyli, że wychowują przyszłość? Patrząc na tę szkołę, trudno nie zadać sobie pytania, co zostało z ich marzeń, z planów, które miały się tu narodzić. Natura powoli zamienia tę przestrzeń w coś swojego.
Korzenie wdzierają się przez pęknięte okna, trawa porasta boisko. A ja zastanawiam się, jak wyglądało ostatnie zakończenie roku. Czy ktoś wtedy wiedział, że to koniec? Że tu, gdzie kiedyś rozbrzmiewało życie, zapadnie cisza, którą przerywa tylko wiatr? Może nie będzie to taki super jakiś dokładny urbex, ale nie chcę tu żadnych praw łamać. Spodziewałem się, że bardziej to jest opuszczone, że można wejść tam, gdzie się nie powinno. No ale come on, to jest Japonia. Zadbali o to. Są znaki. Ale bloki. 7 000 ludzi w szczycie mieszkało, to ile mogło mieć, powiedzmy, jaki procent tego są dzieci? Pewnie około 1200. Tu nawet przystanek autobusowy jest. Autobus tu jeździ. Czy jeździ? Jeździ. Bloki, które straszą. Czapkę zrywa trochę. Zobaczcie, jak to matka natura bierze w swoje ręce. Bez względu na co to jest. Wszystko przecież z ziemi powstało. Cement, piasek, beton. Wszystko to produkcja ziemi. Ludzkimi rękami. Pięknie rosną. Chyba róże. Nie wiem. Jakieś takie czerwone. Kompletnie tutaj zarosły te mieszkania. Idziemy na sam koniec wyspy. A tam widać chyba elektrownię atomową. Doszliśmy na sam kraniec wyspy. Nie wiem, czy tu droga się kończy. Kończy się. Trzeba zawrócić. Zobaczcie. Tutaj też jest zakaz. Nawet drut kolczasty. Te szyby kopalniane, niegdyś drogi do surowca, dziś wypełnia tylko cisza. Jakby sama ziemia postanowiła odpocząć po dekadach eksploatacji. W końcu nawet ona ma swoje granice. Prąd jest wszędzie poprowadzony, ale z tej strony wyspy nikt nie mieszka. Widoki są piękne. O, stamtąd przypłynęliśmy. Siatką wróciłem z Biedry na wyspie Ikeshima. Bloki mieszkalne na Ikeshimie, kiedyś pełne życia, dziś wyglądają jak scenografia z postapokaliptycznego filmu. Puste okna, pęknięte ściany, zardzewiałe balkony. Wszystko przypomina mi widoki z Czarnobyla. Ale tutaj nie doszło do katastrofy. Ludzie odeszli powoli, gdy ich świat przestał istnieć. Jak wyglądało życie w tych blokach, gdy jeszcze były domem dla setek rodzin? Czy dzieci bawiły się na tych podwórkach, a wieczorami słychać było rozmowy przez otwarte okna? Patrząc na te ruiny, zastanawiam się, co czuli ludzie, którzy musieli je opuścić. Czy wierzyli, że kiedyś tu wrócą? Czy już wtedy wiedzieli, że czas nigdy nie cofnie się w to miejsce? Bloki, które miały być symbolem stabilności i wspólnoty, dziś stoją jak pomnik przemijania. Kto był ostatnią osobą, która zamknęła drzwi i odwróciła się, by spojrzeć na swój dom po raz ostatni? Dziś bloki te należą do natury. Korzenie przerastają beton, a mchy pokrywają ślady codzienności. I choć nie ma tu skażenia jak w Czarnobylu, wyspa ta opowiada podobną historię. Historię o kruchości ludzkiego świata i sile natury, która zawsze znajdzie drogę powrotu. Wow.
Ale jest w tym miejscu. Chyba do kogoś aż zadzwonię z rodziny. Pokazać. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja słyszę życie. Pełno ptaków tutaj gdzieś mieszka. Ćwierkają, śpiewają. Wiatr też gra. Muzyka dla moich uszu i dla mojej duszy. Spokój taki. Jezu, uwielbiam to. Tutaj. Tutaj jakieś specjalne miejsce. Kamień z jakimiś napisami, symbolami. Z tyłu taka platforma widokowa. Nie wiem, co to znaczy, ale warto się czasem zadumać. Zanurzeni w południowym morzu, poświęcamy tę tablicę duchom naszych towarzyszy. Ten tekst wyraża hołd dla górników pracujących w kopalniach Ikeshimi, ich poświęcenie oraz trud, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego Japonii. Ale tu spokój, jest cisza. Coś pięknego. Tylko te ptaki z każdej strony słychać. Ja nawet szeptam, moi drodzy. Jeżeli Wam się podobają moje wideo, bardzo proszę o wsparcie. Komentarze, lajki, subskrypcje. Będę bardzo wdzięczny. Znam mojego serducha i znam mojego portfela, bo bez miłości, samą miłością człowiek nie wyżyje, tak mi babcia mówiła. Próbowałem. Nie działa, po prostu jakoś trzeba zarabiać w ten czy inny sposób, w jakiś pośredni sposób możecie mi po prostu pomóc. Bardzo Was proszę. Szczegóły pewnie poniżej. No cóż, szukajmy gdzieś biwaku. Lecimy. O, tu jest otwarte. Tu można by wbić. Ale nie wiem. Chyba zakazane jest. Dobra. Jeszcze widno. Jakaś frania. Ale tu chyba są wszystkie te. Nie, nie wszystkie. Otwarte. Weźmę lampkę. Dobra, można zapalić. Okej. Jest zamknięte. Jak Silent Hilla. Taką grę grałem. No nic. Przestraszyłem się. Kota, kuźwa. Kota, żem się przestraszył. Idziemy wyżej. Tu jest zamknięte. Tak, zamknięte wszystko. Dobra. To kotki. Jak się tu macie? Gdzie tu śpicie? Kurwa, nie wpadł. Ale jakieś... Tu są dziury. Spokojnie, dobra. Wyłażę stąd. Wieje strasznie. Kota, żem się przestraszył. Ale było otwarte coś. O to chodziło właśnie, zrobić jakiś urbex. Jedyno pomieszczenie jest otwarte, reszta jest pozamykane na klucz.
dziury w podłodze, można wpaść, głęboka piwnica, nie ryzykuję. Dobra, lecimy dalej, ale się udało się wejść do jednego z tych budynków. Nie było nic zaznaczone. Tutaj. Wydawałoby się, że to miejsce opowiada tylko historię upadku i przemijania. Ale gdy patrzę na rośliny wyrastające z pęknięć w betonie, na drzewa, które wzięły w posiadanie te przestrzenie, widzę coś więcej. Widzę odrodzenie. Natura zawsze znajdzie sposób, by powrócić. Jest tym niezwykle wytrwała. I może właśnie w tym jest lekcja dla nas. Nawet kiedy wydaje się, że wszystko się kończy, że coś zostało stracone, zawsze jest szansa na nowy początek. Lepiej bym sobie nie mógł wymarzyć tego ujęcia. Zjadł? Jeszcze co? Jeszcze? Chciałem się po prostu podzielić z tobą. Proszę bardzo. Jest? Z jakimś takim nadzieniem, proszę. Poszedł. Co my tu mamy? Jakieś flipery. Pralki, lodówki. Tu są jakieś drzwi. Bok, bar. No. Hokery są. Lada. Ciekawa sprawa. Idziemy w głąb tej wyspy. Przejdziemy ją wzdłuż chyba i wszerz. Mamy jeszcze pół godziny, żeby się gdzieś rozbić. Ta ruina to już się ledwo trzyma. Robi to piorunujące wrażenie, jak na wietrze te kawałki blachy, metalu, jakichś innych materiałów. Powiewa i robi dziwny odgłos, taki troszeczkę spooky. Cegły pionowo? Nie, to jest tylko kafelki. No, tu ktoś ma rower. Nie wiem, czy tu mogę chodzić w sumie. Nie mogę, ale nie będę nikomu do chaty zaglądał. Chyba że ktoś mógłby mi pozwolić. No to z chęcią bardzo wielką. O, te dachy w stylu takim japońskim, klasycznym. To tam nie będziemy chodzić, to jest mały jakiś kitek. Cześć kitek. Nabrałem takiej japońskiej ogłady. Nie wsadzam nosa tam, gdzie nie trzeba. Tak na pograniczu. No. Here. Mogłem ci podziubać. Niektóre panie to polędwicę wołową dla kotów kupują w Polsce i kroją na takie kawalątka, żeby czasem kotuś nie dostał jakichś skrętu kiszek. Ja ci też tak podrobię, ale się męczysz właśnie. Proszę tu. Proszę. Proszę bardzo. O, jest drugi też. Proszę. Proszę. Here. Tutaj. Nie tam z siatki, tu. Dobra, koniec tego dobrego. Nie ma. Tu. Tu możemy też zaglądnąć. Gdzie wszystko wali. Co tu było? Tu był też bar. Dać ladę.
Znalazłem taki oto garaż. Nawet mam maszynę wendingową dla siebie. Wprawdzie nie działa. Tu testowałem. Suchutko, elegancko. Można by namiot położyć. Nawet nie trzeba wbijać śledzi. Ale dotykałem tego dachu. Rusza się. No, wolę już się zmoczyć, niż jak mi ma coś na łeb spaść. Więc idziemy do tego miejsca, tam gdzie nie wiało. Mianowicie przy tym kamieniu. Zapytałem 4 osób, które tutaj przed chwilą wróć. Cały czas kurwa tutaj, Michał. Tutaj, tam. Wiadomo, że tu, a nie tam. Przed chwilą spotkałem 4 młode osoby. Zapytałem się, czy oni tu mieszkają. Się zmachałem, bo walczę trochę z czasem, żeby dojść pod ten kamień z tym wierszem przed zachodem i rozbić namiot. Powiedzieli mi, że mieszkają w Nagasaki i dzisiaj niedziela, więc przyjechali na zwiedzanie tej wyspy. I wracają o 7 za 40 minut promem, który przypłynie. Przez głowę mi przez chwilę przeszło, żeby wrócić, ale dokąd? Jak to mu powiedział mój przyjaciel Karol, kiedy poszliśmy do Doliny 5 Stawów, żeby zrobić sesję foto. Sorry, nie mogę się wysłowić, już jestem trochę przemęczony, ale do brzegu, Michał. I weszliśmy do schroniska w Piątce. I jakie już było zdziwienie ludzi, którzy usłyszeli, że będziemy spać na zewnątrz. I Karol powiedział takie słynne zdania: nie po to tyle niosłem śpiwór, żeby teraz spać w schronisku. Idziemy. I spaliśmy na -20. Ale nie wiało, bo wiatr jest najgorszy. I teraz właśnie to samo przyszło do mojej głowy. Gdzie ty się, Michał, wybierasz? Przyjechałeś tutaj na biwak, więc poszukaj dobrego miejsca do biwaku. I nie po to przywoziłem namiot, śpiwór, matę, żeby w nim nie spać. Co to za odgłosy dziwne? Chyba wiatr tylko szaleje. Dzień powoli się ma ku końcowi. Pora rozłożyć biwak. Patrząc na te bloki na Ikeshimie, nie mogę się powstrzymać od wspomnień. Wychowałem się na podobnym osiedlu, wśród 4-piętrowych bloków. To był mój cały świat. Boiska szkolne, place zabaw, ogródki działkowe. Spędzaliśmy z kumplami ogrom naszego czasu na polu. Tak, na polu. Jestem z Krakowa. Proszę o głosowanie w komentarzach, kto się bawił na polu, a kto na dworze. Coś mi się wydaje, że pole tym razem wygra. Przypomina mi się też głos babci, kiedy wołała mnie do domu po zmroku. A dziś stoję tutaj, po drugiej stronie świata, na osiedlu, które kiedyś też było pełne życia i choć jest opuszczone, przypomina mi tamto miejsce, tamten czas. Może dlatego te bloki na Ikeshimie wydają mi się tak znajome. To nie tylko beton i ściany, to wspomnienie tego, czym były kiedyś. Domem. No, będzie challenge dzisiaj. W końcu o to chodziło. Wyjście poza strefę komfortu. Chociaż namiocik elegancki. Co tu się może dziać? Chociaż nigdy nie mówię tego słowa, bo różnie może być. No i tak sobie właśnie czasem rozmawiam do was, do siebie. I te głosy przecież wszyscy mamy w głowie, tylko jak ktoś mówi na głos to, co myśli, a kierując to do siebie, to ludzie myślą, że jest nienormalny. To nie tu chyba. Ale może przecież. A tak to mamy przecież 70 000 myśli na dobę. Kobiety chyba 700 000. Nie, chyba nie przecież. Przejdziemy. Tak. To tu jest ten kamień. Dotarliśmy. Kamień z wierszem. Tutaj z tyłu, żeby mnie nikt nie widział. O. Kotów się spodziewam w nocy. Może będą czuły jedzenie. O, jak naciska na przeponę, tak odbija się jak dyktat ta torba z tym sprzętem. Musiałem sobie trochę ponarzekać. Dobra, bierze się do roboty.
Zapraszam do namiotu. Takim sposobem rozłożyłem. Mam matę pompowaną i śpiworek Komforcik 10. Warto takie coś mieć. Mogłem trochę większy jednak wziąć. Jedzonko. Mam nadzieję, że mi tu nikt nic nie zje. Torba. Wszystko gra. No i zapraszam do środka. Dobra. Witamy w namiocie. Dzień był bardzo owocny. Robię research na jutro. Ja pania do tej pory urzekła mnie niesamowicie. Ale czym nie mam głosu? A dobra, jakoś się zmontuję. Pora się kłaść. Dobranoc. Ikeshima to miejsce, które pokazuje, że natura zawsze ma ostatnie słowo. My budujemy, burzymy, planujemy, a ona po prostu czeka. Cierpliwie, spokojnie. I kiedy już znikniemy, nie będzie się o nas pytać. Po prostu zrobi swoje. Ale wiesz co? Może to i dobrze. Może to przypomnienie, żeby nie brać siebie zbyt serio. Życie jest ulotne, czas płynie, a natura zawsze wygrywa. Więc zamiast walczyć z nią na siłę, może lepiej się nauczyć trochę z nią współpracować? Bo kto wie, może kiedyś nasz mech będzie rósł na jakiejś innej Ikeshimie. Ale oby nie za szybko. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.